Mniej się martw, a miej nadziei więcej. Mniej jedz, a przeżuwaj więcej. Mniej gadaj, a mów więcej. Mniej biadol, a oddychaj więcej. Więcej kochaj, a wszystkie dobre rzeczy będą Twoje. Przysłowie szwedzkie. Dzień dobry. Rozpoczęłam dzisiejsze nagranie od przysłowia szwedzkiego, które stało się inspiracją do zrobienia tego odcinka. Rozpoczyna się nowy 2023 rok. Początek roku jest często motywacją do podjęcia wyzwań, które mają uczynić nasze życie lepszym. Niestety chęci starcza na krótko i po paru tygodniach ze składanych sobie postanowień nic nie wychodzi. Według mnie są dwa główne powody, dlaczego nic nie wychodzi z tych postanowień. Po pierwsze, do i tak przeładowanego obowiązkami życia dokładamy kolejne, nie patrząc, czy mamy możliwości realizować te nowe zobowiązania. Po drugie, te cele niekoniecznie są nasze. Często podejmujemy zobowiązania, ponieważ chcemy dorównać do jakiegoś wzorca narzuconego nam z zewnątrz. Wcale w głębi duszy tego nie pragniemy. Chciałabym, abyśmy na to zagadnienie spojrzeli z trochę innej perspektywy. Chcę zaproponować Tobie coś zupełnie innego. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałabym prosić Cię o zasubskrybowanie mojego kanału, bo to bardzo pomaga mi rozwijać go i docierać z moimi treściami do nowych osób. Dziękuję i zapraszam na nagranie. Otóż chciałabym zaproponować, abyśmy zamiast dowalać sobie kolejne obowiązki, uporządkowali trochę nasze życie. Odjęli, zmniejszyli, zwolnili. Czyli coś zupełnie innego niż co tak standardowo, szablonowo przychodzi nam do głowy w kwestii postanowień noworocznych. Poniżej moja lista. Posiadaj mniej rzeczy. Żyjemy w epoce rozpasanego konsumpcjonizmu. Zewsząd atakują nas komunikaty, aby kupować więcej, posiadać więcej, porównywać się z innymi ludźmi, a tak naprawdę nadmiar przytłacza. Często rzeczy zabierają więcej niż dają. Porównywanie się z innymi jest źródłem frustracji i niezadowolenia. Może być przyczyną sięgnięcia po substancje zmieniające świadomość tylko po to, aby nie czuć się gorzej, gdy my albo nasze dokonania wypadniemy gorzej na tle innych. Nie porównuj się. Zostaw to. To jest droga donikąd. Zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie. Tak już po prostu jest. Parę lat temu zetknęłam się z ideą minimalizmu i każdemu to polecam. Mniej naprawdę znaczy więcej. Oglądaj mniej telewizji. Ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych. Zadawaj za to więcej pytań. Szukaj wartościowych treści. Czytaj więcej. Analizuj. Myśl krytycznie. Nie przyjmuj bezkrytycznie tego, co płynie z telewizji lub z innych źródeł. Jedz zdrowiej. Nie oznacza to całkowitej rewolucji. Po prostu dodaj zdrowsze składniki do obecnej diety. Trochę więcej warzyw, trochę lepsze jakościowo składniki. Pij więcej wody. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Wydawaj mniej na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Nie kupuj pod wpływem impulsu chwili. Twórz listy rzeczy, które chcesz kupić. Potem odczekaj pewien czas, najlepiej miesiąc, i po tym czasie zobaczysz, czy dana rzecz była chwilową zachcianką, czy czymś rzeczywiście potrzebnym. Poszukaj sobie pasjonującego hobby. Próbuj nowych rzeczy. Może jest coś, co kochasz robić, a nie masz na to czasu. Znajdź ten czas. Zrób pierwszy krok w tym kierunku. Niech to na początek będzie 20 minut, potem więcej. Jakiś czas temu odkryłam szycie jako moje hobby i to jest coś niesamowitego. Ta czynność mnie pochłania. Kiedyś po całym tygodniu stresującej pracy bardzo często zdarzało mi się w piątek jechać do centrum handlowego, szwendać się po sklepach i kupować ubrania, których tak naprawdę nie potrzebowałam. To był mój sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami. Teraz bardzo często w piątek wieczorem właśnie siadam do maszyny i szyję. Sama czynność sprawia mi dużo radości, a dodatkowo od czasu do czasu uszyję sobie jakieś ubranie. Zauważyłam, że teraz po prostu szkoda mi czasu na szlifowanie bruku w centrum handlowym, wolę usiąść do maszyny. Oczywiście nie namawiam Cię do szycia. Poszukaj czegoś dla siebie. Jak byłam mała, to w telewizji leciała taka piosenka dla dzieci. Jej refren do dzisiaj pamiętam. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. I myślę, że tak jest. Tylko zostało to zagłuszone nadmiarem obowiązków. Narzekaj mniej, plotkuj mniej,
a najlepiej wcale. Plątkując, pokazujesz swojemu rozmówcy, że tak naprawdę chcesz poczuć się lepiej czyimś kosztem. Doceń to, co już masz. Przytulaj swoich bliskich więcej. Obdarzaj ludzi komplementami. Ciesz się z rzeczy małych, na przykład z dobrej pogody. Podziwiaj przyrodę. Ćwicz swoje ciało, ale nie po to, aby osiągnąć jakieś nierealne kształty i wagę narzucone przez celebrytów. Ćwicz po prostu dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Postaraj się zmienić jakiś nawyk na korzystniejszy dla siebie. Na przykład, jeżeli jeździsz autobusem do pracy albo szkoły, to idź jeden przystanek dalej rano, a po południu wracając wysiądź wcześniej i resztę drogi pokonaj pieszo. Może możesz do pracy jeździć rowerem. To jest na pewno super pomysł. Albo chociaż trochę się porozciągaj, spaceruj więcej, idź na basen, poszukaj aktywności, która Tobie sprawi przyjemność. Nie kupuj drogiego sprzętu, nie zapisuj się do klubu fitness. Najpierw poszukaj wśród aktywności, które są bezkosztowe. Parę lat temu, pod wpływem właśnie takiego noworocznego postanowienia, zapisałam się do klubu fitness. Karnet był na rok, na początku trochę pochodziłam, potem już się zmuszałam, aby cokolwiek skorzystać, bo klub fitness obciążał mnie co miesiąc kwotą 100 zł. Zdałam sobie sprawę, że płacę za siłownię, do której dojeżdżam autem, po to, aby na jakichś maszynach zasilanych prądem trochę poćwiczyć. A przecież mogę do pracy jeździć rowerem, nie muszę za to płacić karnetu, zaoszczędzę na paliwie, a fitness sam się zrobi. I od kilku lat to się bardzo dobrze sprawdza w moim przypadku. Spędź trochę czasu w ciszy, sam ze sobą. Wyłącz wszystko, co może rozpraszać i posłuchaj siebie. Nie zakładaj, że internetowi guru są od Ciebie mądrzejsi. Sam dla siebie jesteś najlepszym autorytetem, przewodnikiem. Niektóre rzeczy mogą wydarzyć się tylko w ciszy, tylko wtedy, gdy jest na to miejsce. Zwolnij. W tym szalonym świecie jesteśmy zachęcani do tego, aby pędzić, zdobywać więcej. Zwolnij, zrób coś bardzo wolno i bardzo dokładnie. Ciesz się procesem, nie pędź w stronę odhaczenia celu. Parę lat temu zdałam sobie sprawę, że moje życie jest takim chomiczym pędem. Ktoś, kto miał chomika, wie, o co chodzi. Chomik ma takie kółko, do którego wchodzi i biegnie. Chomik wykonuje pracę, kółko się kręci, a chomik tak naprawdę stoi w miejscu, przebiera łapkami w miejscu. I takie właśnie miałam poczucie, że dokładnie tak wygląda moje życie. Dlatego zwolnij. Pewnych rzeczy nie zobaczysz, gdy w Twoim życiu jest chaos i zamęt. A co Wy o tym sądzicie? Czy robicie postanowienia noworoczne? Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na ten temat. Dajcie lajka, podzielcie się tym nagraniem ze znajomymi. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w następnym nagraniu.